Słuchajcie, dzisiaj taki mały, szybki test. To jest akumulatorowy wyciskacz do kartuszy od Parkside, który w teorii powinien nam usprawnić pracę z tymi materiałami. Czy tak będzie faktycznie, to zaraz sobie zobaczymy. Już na starcie powiem Wam, że jest jeden duży problem z tym urządzeniem. Ono po prostu nigdy nie jest dostępne. Zawsze wchodząc na stronę jednego ze znanych marketów, to urządzenie jest po prostu niedostępne i udało mi się przypadkiem właśnie wyhaczyć to na półce, dlatego skusiłem się i spróbuję to dla Was tutaj po prostu wytestować. Słuchajcie, no urządzenie prezentuje się w następujący sposób. Chciałbym przetestować dzisiaj na 4 materiałach, czyli akryl malarski, silikon sanitarny, kotwa chemiczna i klej mamut. Zobaczymy, jak się spisze. Jeżeli podoła wszystkim tym materiałom, to będę miło zaskoczony. Dodatkowo przygotowałem sobie tutaj takie 2 sklejone płyteczki, które będą nam imitowały narożnik w łazience i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie poprawnie nałożyć sobie na to łączenie silikon, czy tym urządzeniem pójdzie to lepiej niż gorzej niż w przypadku takiego ręcznego, manualnego pistoletu do wyciskania mas. Co mówi nam producent? Producent mówi, że pistolet służy do nakładania akrylu, silikonu i innych mas uszczelniających i klejących. Posiada 6-stopniową regulację tutaj z tyłu. Zakres prędkości tłoczyska to w zależności od ustawionej prędkości z tyłu od 0 do 19 mm na sekundę. Pistolet posiada automatyczny powrót tłoczyska, czyli jest to na zasadzie tej funkcji, którą mamy tutaj w tym manualnym pistolecie. Jeżeli wyciskamy sobie masę i nie chcemy, żeby nam na końcu ta masa po odłożeniu pistoletu nadal wypływała, to po prostu kontrując tutaj zwalniamy ten docisk. W tym pistolecie od Parkside'a jest to podobno automatyczne, także sprawdzimy sobie to. Co jeszcze? Jest tu podobno oświetlenie zintegrowane, którego nie widzę. O, jest tutaj lampeczka do oświetlenia zintegrowanego, blokada włącznika przez przypadkowym zwolnieniem. Ta głowica jest obrotowa, możliwa do demontażu. Mam przygotowane dzisiaj 2 baterie do testów, baterię 2A i 8A. Zobaczymy, czy na 2 pociągnie wszystkie materiały. Jeżeli nie, będziemy się wspomagać po prostu mocniejszą baterią. Także żeby nie przedłużać, zobaczymy sobie po prostu, jak to urządzenie pracuje. Zakładam baterię 2Ah naładowana w pełni. Ustawiamy sobie pierwszy bieg. Blokada zwolniona i 1. No, tłoczysko bardzo, bardzo powoli się przesuwa, także wygląda to dobrze. 2, 3, 4, 5 i 6. Przy 6. biegu naprawdę to bardzo szybko się porusza. No jak zauważyliście, to tłoczysko wraca. Jeszcze raz pokażę do przodu i powrót tłoczyska. No to co? Zapniemy sobie pierwszy z materiałów. Pozwolicie, że będę sobie te masy wyciskał tutaj na ten kawałek płytki. To jest akryl malarski wrzucony do środka. Wybierzemy sobie luz, tak jak w zwykłym pistolecie. 1. No i naprawdę pierwsze wrażenie spoko. Bardzo jednostajnie jest ta masa wyciskana.
Także pierwsze wrażenie dobre. Zobaczymy sobie jeszcze, jak będzie to wyciskanie wyglądało na 6. biegu, żeby mieć porównanie. No, także widzicie, jest moc. Myślę, że z 6. biegu raczej nie będziemy korzystać. To w ramach tak bardziej ciekawostki. Nie wiem, czy ktoś w ogóle potrzebuje takie tempo, żeby z tą prędkością jakkolwiek materiał wyciskać. Drugi temat to kotwa chemiczna. Damy sobie nową końcówkę. Zwalniam tłuczysko bez najmniejszego problemu. Montuję kotwę. Wybieram luz. Ustawiam sobie, powiedzmy teraz, 2. bieg, żeby troszkę szybciej to wycisnąć. Myślę, że śmiało jeszcze na 3. No i bardzo dobrze się to spisuje. Daję sobie radę na pewno bez problemu z takim materiałem jak kotwa chemiczna. Nie jest to zbyt gęsty materiał. Kłopot z wyjęciem, ale to chyba przez ten zaczep, którego nie usunąłem na początku. Także powiedzmy, temat kotwy mamy rozwiązany. Zobaczymy sobie teraz mamuta. I ten mamucik najbardziej mnie z tego wszystkiego ciekawi. Jestem ciekaw właśnie najbardziej, jak poradzi sobie ten wyciskacz z mamutem. I pokażę Wam najpierw, jak to prezentuje się z tą standardową końcówką do wyciskania, czyli tą poszerzoną. A w dalszej części założę sobie taką wąską końcówkę silikonową. Także zapinam mamuta, wybieram luz, 3. bieg. No złoto. Nie mogę się przyczepić. Bardzo fajnie poradziło sobie z mamutem na tej standardowej, poszerzonej końcówce. Ale czy mnie to urządzenie zaskoczy z tą końcówką silikonową? Czasami są takie sytuacje, że nie wiem, chcemy sobie nałożyć mamuta na przykład jakąś listwę, żeby dokleić ją przy ścianie, no i niekoniecznie potrzebujemy, żeby wyrzut tego materiału był właśnie z takiej grubej końcówki. No i wyciskając takim ręcznym pistoletem, no troszeczkę trzeba się użyć. Dlatego jestem ciekaw, czy to urządzenie nam ułatwi właśnie z tego typu masami. Jeszcze żebyście wiedzieli, jaka to jest temperatura. W tym pomieszczeniu mamy w tej chwili 16 stopni. Także ta masa, powiedzmy, jest troszeczkę gęstsza. Załączyłem 3. bieg. Wybieram sobie luz i lecimy. Tłuczysko wróciło. No powiem Wam, że miłe zaskoczenie. Miałem obawy co do tego, czy poradzi sobie to urządzenie z wyciśnięciem takiego, powiedzmy, zimnego mamuta przez tą taką wąską końcówkę do silikonowania, ale poradziło sobie bez problemu. Ten ruch wyciskania jest jednostajny, można sobie łatwo kontrolować wyciskanie tej masy. Nie trzeba, że tak powiem, skupiać się na pompowaniu prawą ręką, tylko skupiamy się bezpośrednio już na tym, co nam tutaj wychodzi z tej końcówki. Także fajnie. Jak dla mnie na pewno na plus, jestem miło zaskoczony. Pozostał nam jeszcze silikon sanitarny, ale zmienię sobie tutaj już troszeczkę nasz plan. Przeprowadzimy sobie teraz test na takim kawałku płytki, który będzie nam imitował nasz narożnik w łazience.
No i celem tutaj tego testu jest sprawdzenie, czy z użyciem tego akumulatorowego wyciskania do kartuszy jesteśmy w stanie położyć silikon równie dobrze jak takim, powiedzmy, manualnym wyciskaczem, do którego ja osobiście jestem przyzwyczajony i do tej pory pracowałem tylko na takim rozwiązaniu. Ustawiam sobie w urządzeniu pierwszy bieg i spróbujemy i zobaczymy, jak to się wszystko spisuje. Przy pierwszym biegu urządzenie się jakby całkiem zatrzymało, nie pozwoliło mi tej masy wycisnąć. Włączę dwójkę i spróbuję poprawić. Zobaczcie, no wydaje mi się, że silikon położony całkiem poprawnie. Nie musiałem skupiać się tutaj na pompowaniu tego pistoletu, tylko na prowadzeniu go w równy sposób. Także ja ogólnie z efektu jestem zadowolony. Uważam, że urządzenie fajne, bo poradziło sobie z takimi ciężkimi i gęstymi masami jak mamut i poradziło sobie dobrze z położeniem silikonu. Także dla mnie jak najbardziej na plus. Jeszcze jeden temat na koniec. To tłoczysko teoretycznie wraca, no ale zobaczcie, odłożyłem na chwilę urządzenie i jednak gdzieś tutaj jakaś siła mimo wszystko działa na ten materiał, no i ten silikon w jakimś stopniu został z pistoletu wyciśnięty. Podsumowując, ogólnie uważam, że urządzenie bardzo fajne, warte swojej ceny. Nie powiedziałem jeszcze, ile za to zapłaciłem. Udało mi się akurat wyhaczyć to w promocji za 129 zł. Standardowo kosztuje chyba około 40 zł więcej na stronie tego znanego marketu. Z tego co widziałem, to na platformie Allegro można takie urządzenie kupić za około 200 zł. Ja ogólnie jestem zadowolony. Myślę, że wytestuję ten wyciskacz przy pierwszej lepszej okazji, jak będę miał na przykład do posilikonowania łazienkę. Także zobaczymy, czy będzie to równie kompaktowe jak taki zwykły pistolet i czy na przykład nie będzie trudności z jakimiś trudniej dostępnymi miejscami, bo jednak gabarytowo to urządzenie jest troszkę większe. No jednak ciężar w rękach też na pewno będzie czuć o wiele większy. Samo urządzenie waży chyba 1600 gramów. Do tego dochodzi bateria, także waga będzie tutaj robiła swoje. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że test będzie dla kogoś przydatny. Zapraszam do obserwowania i do zobaczenia do następnego testu. Siema.